Need for Speed Unbound. Gra wydana 2 grudnia 2022 przez producenta Criterion. W dniu pisania scenariusza jest przecena na stronie EA.com i można kupić ten tytuł za 89,98, natomiast na GG Deals można znaleźć oferty za około 80 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy mój powrót do tej serii po latach był udany? Czy czułem podobne wrażenie jak za dzieciaka grając w Most Wanted lub Carbon? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której słyszałem dość często, bo w chwili wydania zapowiedzi na YouTube w mojej pracy dużo osób o tym mówiło ze względu na nową otoczkę graficzną i pewne efekty podczas jazdy. Ich odbiór był raczej negatywny i nie podobało im się, zresztą sam na początku byłem sceptyczny. Jakiś czas temu postanowiłem się jednak wziąć za tę grę, bo chciałem sprawdzić, czy powrót do gier wyścigowych oraz do serii NFS będzie dla mnie tak przyjemny jak granie w ten gatunek za dzieciaka. Opowiedzmy sobie jednak krótko o tej grze. Need for Speed Unbound to już 29. część tej serii, gdzie ponownie wsiadamy za kółko, przemierzamy ulice miast i ścigamy się z różnorakimi przeciwnikami o pieniądze, sławę i ich auta. Tworzymy sobie postać, kobietę lub mężczyznę i dowiadujemy się, że pracujemy na warsztacie u naszego opiekuna, gdzie również jest nasza przyjaciółka Yas. Yas i nasz bohater lub bohaterka chcą wziąć udział w wyścigach, bo potrzebują trochę adrenalinki w życiu i po paru wyścigach i pewnym czasie nasza przyjaciółka wypina się na nas, a jej koledzy okradają i rozwalają nasz warsztat. Dodatkowo kradną nasz wóz, także zostajemy bez bryki i bodajże przez 2 lata pracujemy w warsztacie, by wyjść na prostą. Po tym czasie udaje nam się wstać do nogi dzięki nowo poznanej dziewczynie Tess. Ponownie się ścigamy, ponownie zarabiamy pieniądze i ponownie kopiemy dupska innym kierowcom, a dodatkowo dowiadujemy się, że nadchodzi największe wydarzenie w mieście, jeśli chodzi o nielegalne wyścigi i będzie tam też nasza była przyjaciółka, dzięki czemu mamy nasz cel główny. Pokonać Yas i zabrać nasz stary wóz. I oto jest fabuła główna. Chcemy zemścić się za to, co zrobiła. Sama gra też nie jest długa i przyznam, że jest bardzo prosta. Tydzień za tygodniem zbieramy kasę, ulepszamy auto i na koniec każdego tygodnia są kwalifikacje do największego wydarzenia wyścigowego. Mamy spory wybór, jeśli chodzi o auta, ale ja praktycznie od początku do końca najwięcej czasu spędziłem w Nissanie Fairlady, a dodatkowo dałem mu barwy, które ktoś zrobił ze społeczności, inspirowane z serii Initial D. Zdarzyło mi się kupić albo zdobyć jakieś dodatkowe auta, ale mimo wszystko tym autem mi się najprzyjemniej jeździło, choć dość często lądowałem w rowie czy na drzewie. Przyznam, że nie jestem fanem wyścigów i choć próbowałem innych gier tego typu jak Forza Horizon, to kompletnie mi nie przypadła do gustu, ale ta gra jakoś mnie wciągnęła i naprawdę dobrze mi się w niej spędzało czas, mimo że w wyścigi, mówiąc wprost, jestem mega chujowy. To nie przeszkadzało mi jednak czerpać przyjemności z tej gry i mimo braku umiejętności z chęcią spędzałem czas w tej grze. Ścigałem się z różnorakimi przeciwnikami, brałem udział w różnych typach, bo prócz klasycznych wyścigów, gdzie bierze udział kilku kierowców, to mamy tu również zawody w drifcie czy w rozwałce, gdzie naszym celem jest chociażby niszczenie rzeczy na drodze. Coś muszę powiedzieć o pościgach policyjnych, bo przyznam szczerze, że albo po prostu kiedyś mi kiepsko szło, albo sztuczna inteligencja policji nie jest zbyt udana. Pamiętam, że w grach typu Most Wanted czy Carbon policja wydawała mi się bardziej wymagająca, ale może to błędne skojarzenia. Tu natomiast gubienie policji czy wymijanie kolczatek na drodze jest aż nazbyt proste. Fakt, policja ma różne typy aut, jak na przykład szybsze auta, by móc dorównać nam szybkością, ciężkie, by móc nas zepchnąć albo kompletnie uszkodzić nasze auto, lub tajniacy, których nie widzimy na minimapie. Jest też helikopter, który może nas z góry szukać i zgłaszać nas innym wozom. Jest tu więc kilka typów policyjnych wozów i to jest zajebiste, ale mimo tego i nawet helikoptera zgubienie ich nie jest ciężkie, a bywa nudne i uciążliwe. Momentami wydawało mi się, że jest mało ulepszeń czy typów karoserii jak przedni zderzak i tylni, ale z drugiej strony jest sporo tych modeli aut, więc ciężko zaprojektować tyle różnych wariantów wizualnych dla każdego auta, bo zajęłoby to naprawdę sporo czasu. Mimo to stuningowałem swoje auto tak, że mi się naprawdę wizualnie podobało i raczej nic w nim już nie zmieniałem prócz mocy, bo trzeba w miarę możliwości ulepszać nasze osiągi, jak moc silnika, turbo, przyczepność i tym podobne. Przyznam szczerze, że jest coś, co mnie troszkę irytowało. Chodzi o trasy. Z czasem wydawało mi się, że jest ich mało i są mało różnorodne. W pewnym momencie jeździłem już któryś raz tę samą trasę i kojarzyłem już jak jechać, a ciekawie by było jakby było ich więcej, żeby poczuć większą różnorodność, a niektóre trasy mnie dość irytowały, choćby pod względem licznych zakrętów, ale to może po prostu mój brak umiejętności w takich trasach. Także to chyba jedyne, do czego mógłbym się przyczepić w tej grze. Okej, przejdźmy do mojego podsumowania. Technicznie
Nie miałem problemów z optymalizacją, spadkiem FPS-ów czy błędami, raczej wszystko było w porządku i nie przypominam sobie żadnych kłopotów, więc jest w porządku pod tym względem. Audio. Przyznam szczerze, że praktycznie nie słuchałem muzyki, która jest w grze. Kompletnie nie są to moje klimaty, mamy tu muzykę prawdziwych artystów, więc sporo licencjonowanej muzyki, a dodatkowo jest to rap w większości, a ja raczej nie jestem fanem tego gatunku. W tle wolałem sobie puścić składankę Initial D, także nie wypowiem się tu za dużo. Gameplay. Grało się przyjemnie, jeździło się również dobrze, choć z moimi umiejętnościami to miałem co chwilę wypadek. Jedynie fabuła wydaje mi się dość prosta i ten tydzień po tygodniu lecą dość szybko, więc jedynie historia w grze jest mało ciekawa. Grafika. Mimo że postacie i auta to kompletnie dwa różne światy, bo pasują całkiem do siebie i podobało mi się to, postacie kolorowe, ładnie zaprojektowane i bardzo realistyczne oraz pięknie odwzorowane auta, także grafika według mnie jest dobra. Podsumowując, Need for Speed Unbound to malutki powrót do mojego dzieciństwa i powrót do serii Need for Speed. Myślę, że nadal bardziej bliskie są mi starsze części, zwłaszcza Carbon, ale i tak bawiłem się doskonale. Nie żałowałem czasu na to i polecam serdecznie ograć, bo myślę, że warto. Jestem ciekaw, czy jakoś ta historia będzie miała kontynuację, bo wydaje mi się, że koniec pozostawia furtkę na kolejną część i dodatkowo ta część to coś nowego według mnie i chętnie bym ograł to jeszcze raz, ale może z ciekawszą fabułą i nowymi trasami. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!